Myślę, że jest to jedna z najbardziej oryginalnych tras kolarstwa górskiego, na jakich przyszło mi się ścigać. Nazywamy te tereny mazowiecką Toskanią. Praca, stres, presja czasu to nieodzowne elementy życia w mieście. Nie unikniemy ich, ale z pewnością warto się od nich czasami oderwać. Jak? Osobiście zawsze polecam rower. I wcale nie trzeba uciekać na nim w najdziksze zakątki kraju. Ukojenie dla nerwów znajdziemy również w mieście i jego okolicach. Wystarczy tylko je odkryć. Teraz do wspólnego odkrywania i poznawania chciałam zainspirować również Ciebie. Ja, Maja Włoszczowska i mój Ford Explorer. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku odkrywania wyjątkowych miejsc na rower w Polsce. Tym razem naszą przygodę zaczynamy nietypowo, bo na jednym z warszawskich osiedli. Dlaczego akurat tutaj? Otóż pomiędzy blokami, 20 minut od Pałacu Kultury i Nauki, tętni życiem największy w województwie mazowieckim bike park, w którym naprawdę można poszaleć na rowerze. O co chodzi? Zobaczcie sami. Hopki, dropy, bandy potrafią dać naprawdę bardzo dużo frajdy i możliwe, że do tej odmiany kolarstwa górskiego jeszcze wrócimy w kolejnych odcinkach, ale Górka Kazurka ma do zaoferowania dużo więcej. Mieści się tutaj bowiem profesjonalna trasa do olimpijskiej odmiany kolarstwa górskiego i to nie byle jaka, bo w 2017 roku odbyły się tutaj Mistrzostwa Polski. Myślę, że jest to jedna z najbardziej oryginalnych tras kolarstwa górskiego, na jakich przyszło mi się ścigać, ale bynajmniej nie myślcie, że jest łatwa, mimo że jesteśmy na teoretycznie płaskim Mazowszu. Potrafi ona dać mocno w kość, podjazdy są bardzo strome i trening tutaj wchodzi w nogi jak porządne wyciskanie sztangi na siłowni. Jak widzicie, nie trzeba rzucać wszystkiego i uciekać w Bieszczady. Od codzienności można oderwać się skutecznie nawet w mieście. A teraz chciałabym zabrać Was w okolice Warszawy, aby odkryć rowerowe Mazowsze i fantastyczne trasy biegnące przez region określany największym jabłkowym sadem Europy. Więcej opowiedzą nam Jacek, który o jabłkach wie wszystko, oraz Bartek z rowerowego stowarzyszenia Mazowiecki Gravel. Jacku, powiedz najważniejsza kwestia. Dlaczego jabłka z tego regionu akurat są Twoim oczkiem w głowie i są tak wyjątkowe? Zacznijmy od tego, że przechadzamy się właśnie po największym sadzie Europy. Nasze jabłka mogą poszczycić się chronionym oznaczeniem geograficznym, który stawia nas na równi z Parmigiano Reggiano, z szampanem z Szampanii, z Rockfordem. Tak naprawdę mamy tylko 44 produkty w Polsce, którymi możemy się pochwalić. I to robimy. Jabłka grujeckie. Nasza tradycja sięga ponad 500 lat. Zaczynała tutaj pierwsze sady zakładać królowa Bona, więc ta tradycja i ta historia jest tu od wielu lat. Ale ta tradycja i historia przeplata się też tutaj z nowoczesnością. Właśnie, powiedz, ile w takim jabłku jest zasługi jabłka, a ile technologii, bo widzę tutaj trochę różnych urządzeń. Miksuje nam się i tradycja, i nowoczesność, i ta technologia. Zresztą jak spojrzysz w górę, zobaczysz sieci przeciwgradowe. Tu na dole idzie na przykład linia kroplująca, która w bardzo precyzyjny sposób nawadnia nam sad. Staramy się realizować strategię, którą Unia Europejska troszeczkę nam narzuca. Ograniczamy CO2. Pewnie tak jak i motoryzacja, bo widziałem, pięknym samochodem tutaj przyjechałaś i z tego co wiem, Ford szczególnie też dba o niską emisję dwutlenku węgla, to myślę, że w sadownictwie też znajdziemy ten element i wspólną politykę, bo pracując na co dzień w sadzie nauczyliśmy się pewnie troszeczkę nieświadomie ograniczać dwutlenek węgla.
Tnąc chociażby te gałęzie, one spadają na ziemię, tu je elegancko kosiarka przytnie, tworzy się biomasa, a ta biomasa wpływa na tworzenie próchnicy. Ta w idealny sposób magazynuje dwutlenek węgla w glebie. I tak naprawdę mamy wspólny mianownik pomiędzy sadownictwem a motoryzacją. Super, Jacku, dziękuję. Bardzo dużo ciekawych wiadomości. Przyznam, że sady robią wrażenie, a i też są przyjemnym miejscem na spacer. Cześć Maja, cześć Jacek. Koniec tych dywagacji. Chciałbym... Jabłka. Zobacz, to są jabłka, ty mógłbyś o nich mówić godzinami, ale teraz czas na meritum, czas na rowery. No to prawda, o nich można mówić cały czas, ale myślę, że skoro o rowerach, to ja Wam może przekażę tą najzdrowszą przekąskę świata, bo po niej to będziecie mieli mnóstwo energii. A tu jest co zwiedzać na rowerze. Tak, cieszę się, Bartku, że Cię widzę. Słyszałam, że organizujesz na tych terenach ultramaratony, więc jestem przekonana, że jesteś najlepszą osobą, aby opowiedzieć nam o potencjale całego rejonu i może zaproponować mi jakąś trasę na dziś? Tak, jeżeli chodzi o rowery, są to super tereny na rower do jeżdżenia z uwagi na krajobrazy, które tutaj zobaczymy. Można jeździć na rowerach gravelowych, turystycznych, szosowych. Są świetne widoki. W naszym towarzystwie nazywamy te tereny mazowiecką Toskanią i specjalnie dla Ciebie przygotowałem trasę około 50-kilometrową, którą przejdziesz, gdzie zobaczysz najciekawsze miejsca w największym sadzie Europy. Cudownie. 50 km to myślę, że 2 jabłka na drogę Powinny wystarczyć dobre witaminy, Chodźmy. także No i dwa na powrót oczywiście. To ja idę w takim razie ograniczać CO2. jasne. Do zobaczenia. W naszych samochodowych i rowerowych odkryciach musimy pamiętać, że nie jesteśmy na drodze sami. I, jak nieustannie przypomina marka Ford, powinniśmy się nią dzielić. Co to oznacza w praktyce? Na przykład to, aby przy wyprzedzaniu rowerzysty zachować od niego bezpieczny dystans. Jaki? 1,5 metra, czyli nieco mniej niż szerokość samochodu, będzie w sam raz. To już wszystko z Mazowsza. Odkryliśmy zaledwie niewielki fragment tego regionu, a jak widzicie, jest co odkrywać, bo to naprawdę ciekawe tereny na rower. Polecam je szczególnie początkującym, którzy wolą unikać stromych podjazdów i dużych przewyższeń, czy wielbicielom rowerów gravelowych. Warka, tereny Grójca, ale bliskie Warszawy, Kampinoski Park Narodowy, Kabaty, Las Chojnowski czy Mazurski Park Krajobrazowy, to wszystko są przepiękne miejsca, w których można odpocząć, zrelaksować się, a także, jeśli potrzebujecie, zmęczyć się na rowerze. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną i razem z Explorerem zapraszam Was do kolejnego odcinka pełnego odkryć.